Ten monitor posiada panel QD-OLED najnowszej generacji, która nie dość, że ma troszeczkę wyższą jasność w SDR-ze czy HDR-ze oraz ma sobie lepiej radzić z rozjaśnieniem czerni, czy podobno jest bardziej odporna na zarysowania, to kiedy popatrzymy sobie na subpiksele, to zdam sobie sprawę, że mamy tutaj teoretycznie standardowy rozkład subpikseli RGB. Nad to wszystko mamy tutaj jeszcze 360 Hz odświeżania, więc zobaczmy dokładnie, co ta nowa generacja wprowadziła na ten rynek i czym naprawdę ona się różni od poprzednika, a potem porozmawiamy sobie o cenie tego sprzętu. Zacząć jednak, jak zawsze, musimy zacząć od podstawy i od portów, a za chwilę przejdziemy dokładnie do obrazu. Więc co tutaj dostajemy? Jeśli chodzi o podstawę, to ona pozwala nam na praktycznie wszystko, nie licząc funkcji pivota. Nie jest to najstabilniejsza podstawa, jaką miałem okazję testować, ale tragedii też nie ma. Zaś jeśli chodzi o porty, to dostajemy tutaj duży zestaw portów wraz z portem USB-C, który to może jednocześnie ładować waszego laptopa z mocą do 98 W, tak więc to zdecydowanie na plus. Przejdźmy zatem do obrazu, a musimy zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy, o której wiele osób nadal nie wie. Jeśli ten monitor włączycie w 10 bitach i jeśli posiadacie nowszego Windowsa 11, to prawdopodobnie wasz system automatycznie włączy tak zwany color management i spowoduje to, że na fabrycznych ustawieniach ten monitor będzie starał się pokazać wam jak najmniej przekłamane barwy i będzie klampował do standardu sRGB w aplikacjach, które tak zwany color management wspierają. Jest to bardzo ważny temat, moim zdaniem ta funkcja nigdy nie powinna się włączać automatycznie, ale zwróćcie na to uwagę. Tak więc, żeby to było jasne, ja tę funkcję od razu wyłączyłem i zobaczmy teraz na właściwości tego sprzętu. Tak więc co my tutaj mamy za panel? Jest to monitor 34-calowy, 3440 na 1440 pikseli, ma 360 Hz odświeżania i jest to najnowsza generacja paneli QD-OLED, co możemy poznać m.in. pod tym, że wreszcie mamy tutaj teoretycznie standardowy rozkład subpikseli. Kiedy popatrzymy na rozkład spektralny światła, to od razu widzimy, że mamy tutaj do czynienia z panelem QD-OLED. No, kto by się spodziewał. To powoduje, że fabrycznie ten monitor przychodzi do nas naprawdę absurdalnie nasyconymi barwami. Kiedy popatrzymy sobie na jego fabryczne pokrycie, to ten monitor znacząco wychodzi ponad standard sRGB, który to jest wykorzystywany do tworzenia treści w SDR-ze i również nawet wychodzi ponad standard DCI-P3, który to jest standardem znacznie większym. A to powoduje, że wiele kolorów na tym monitorze fabrycznie jest ekstremalnie nasycona, wręcz ekstremalnie przesycona względem referencyjnych wartości, które teoretycznie powinniśmy na takim monitorze widzieć. I ja zawsze powtarzam, że to są wasze monitory i wam mają się podobać, więc kolory przekłamane to nie są kolory złe, to po prostu są kolory przekłamane, ale wiele osób tego rodzaju kolory jak najbardziej preferuje. Jednak moim zdaniem, zwłaszcza na panelach QD-OLED, które na dzień dzisiejszy mają praktycznie największe pokrycie ze wszystkich technologii dostępnych w monitorach, te kolory są po prostu aż zbytnio przesycone. Odcienie ludzkiej skóry nierzadko są czerwonawe, buraczane, trawa jest wręcz neonowa i wszelkie inne odcienie, zwłaszcza zielonego, żółtego, pomarańczowego, czerwonego, po prostu wręcz wali po twarzy. Jeśli wam się to podoba, to super, ale kiedy popatrzymy sobie na dokładne wartości tego monitora na natywnych ustawieniach, to widzimy tam następujące rzeczy. Temperatura barwowa jest dosyć bliska punktowi D65. Idzie odrobinkę w stronę niebieskiego, ale to nie jest jakieś bardzo wysokie przekłamanie. Kiedy popatrzymy sobie na gammę, to okazuje się, że ten monitor bardzo ładnie podąża za gammą 2.2, a wszelkie przekłamanie, które w tej gammie widzimy, wynika, tak jak przed chwilą wspomniałem, ogólnie z temperatury barwowej tego sprzętu. Teraz, kiedy połączymy sobie te wartości z jego ogromnym pokryciem, to kiedy popatrzymy na dokładne przekłamanie barw tego sprzętu, no to jest wysokie. I to jest coś, czego zdecydowanie się spodziewałem po tym monitorze i po wszystkich innych monitorach QD-OLEDowych, które fabrycznie pokazują nam ich ogromny, nasycony gamut. Tak więc jeśli jesteście osobami, które uwielbiają takie przekłamane barwy i szukacie jak największego nasycenia na rynku, no to właśnie je znaleźliście. Ale przejdźmy do trybu sRGB, który to teoretycznie jest tym trybem najdokładniejszym, jeśli chodzi o treści SDR-owe właśnie. Co tam widzimy? Na początek temperatura barwowa, która jest nawet jeszcze bliższa punktowi D65, tak więc zdecydowanie plus. Następnie, kiedy popatrzymy sobie na pokrycie barw w tym akurat trybie, to okaże się, że ten clamp, czyli to ściśnięcie do trybu sRGB, działa tutaj fenomenalnie, wręcz jest perfekcyjne. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na gammy, to tam zauważymy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ teoretycznie w menu monitora mamy napisane, że monitor nadal ma podążać za gammą 2.2. Jednak w rzeczywistości, kiedy włączymy tryb sRGB, to monitor ten podąża też za gammą sRGB, która to różni się od gammy 2.2 wartościami najciemniejszymi, ponieważ gamma sRGB jest w tych najciemniejszych wartościach odrobinkę bardziej rozjaśniona i to właśnie widzimy bardzo ładnie w tych testach, ponieważ ja te testy zawsze robię względem gammy 2.2. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na dokładne przekłamanie barw, to zauważymy, że to przekłamanie barw
barw w tym trybie jest po prostu fantastyczne, jest bardzo, ale to bardzo dobre. Średni błąd Delta E na monitorze w tym trybie sRGB, z którym dosłownie nic nie robiłem, w okolicach 1,5, to jest wynik po prostu fantastyczny. W tym trybie bez żadnego problemu możemy się jakoś bawić z grafiką. Tak więc na szczęście ten monitor posiada tryb sRGB dla osób, które szukają jak najmniej przekomanych barw. Ale jednocześnie, jeśli lubicie ogromne przesycenie, to możecie go sobie ustawić albo na natywnych wartościach, albo jeśli uwielbiacie nasycenie, ale nie aż tak mocne, to monitor posiada jeszcze tryb DCI-P3, który to jest takim, można powiedzieć, no być może dla niektórych z Was złotym środkiem. Jednak ja osobiście bardzo mocno, zwłaszcza w przypadku monitorów OLEDowych, które realnie wspierają HDR, polecam z nich korzystać zgodnie ze sztuką. Czyli w SDR-ze korzystajmy z trybu sRGB, a ten natywny gamut i te bardzo nasycone kolory pozwólmy monitorowi używać w HDR-ze, gdzie one jakby realnie istnieją. Ponieważ problemem wielu monitorów w HDR-ze jest to, że jeśli natywnie swoich monitorów używacie na ich ogromnym, natywnym gamucie w SDR-ze, to kiedy przełączycie się w tryb HDR, to ten obraz może Wam się wydawać wręcz wyblakły, nienasycony, ponieważ w HDR-ze zaczniecie widzieć znacznie bardziej poprawne barwy. Jednak ostatecznie to jest Wasz monitor, używajcie go tak, jak Wam się podoba. Popatrzmy na następne właściwości. Na początek jasność. W SDR-ze ten monitor uzyskuje jasność w okolicach 300 nitów. I co bardzo ważne, uzyskuje te 300 nitów niezależnie od wielkości okna. Czyli kiedy jesteśmy w SDR-ze, nie ma żadnego ABL-u, nie ma żadnej fluktuacji jasności. To jest jasność, która jak na OLEDy jest dobra, jest o około 50 nitów wyższa od poprzedniej generacji i jest to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, zwłaszcza dla osób, które po prostu potrzebują tej troszeczkę wyższej jasności w jakimś jaśniejszym pomieszczeniu. Następny temat to oczywiście kontrast, który zmierzony jest nieskończony, ponieważ piksele dosłownie fizycznie mogą się wyłączyć i pokazać nam perfekcyjną czerń. Niestety, jak pewnie wiecie, panele QD-OLED mają problem z rozjaśnieniem czerni, kiedy pada na nie jakieś zewnętrzne światło. I Samsung, czyli producent tego panelu, jest tego jak najbardziej świadomy, ponieważ wreszcie to właśnie ta generacja polepsza ten aspekt. I kiedy porównamy sobie ten monitor do mojego własnego monitora QD-OLED modelu AW3423DWF, czyli można powiedzieć takiego 2 generacje do tyłu, teoretycznie, to jesteście w stanie zauważyć na tych porównaniach, że to rozjaśnienie czerni na najnowszym monitorze jest lepsze, jest trochę lepsze. To nie jest jakakolwiek rewolucja, to nie jest coś ogromnego, to nie jest tak, że nagle ten problem całkowicie przestaje istnieć. Ale mimo wszystko ta czerń na tym monitorze w jaśniejszym pomieszczeniu, czy w pomieszczeniu, które jest jakoś rozświetlone, jest po prostu ciemniejsza, jest przyjemniejsza. Jednak żeby to było jasne, nadal panele WOLED, zwłaszcza najnowsze panele Tandem WOLED, radzą sobie pod tym względem jeszcze znacznie lepiej. Tak więc moim zdaniem, jeśli szukacie OLEDa, który głównie będzie wykorzystywany w jakimś jaśniejszym pomieszczeniu, czy w ciągu dnia, to nadal panele Tandem WOLED są pod tym względem akurat najlepsze. Ale na szczęście tutaj akurat ten monitor wreszcie zrobił krok do przodu względem poprzednich paneli QD-OLEDowych. Następny bardzo ważny temat to kąty widzenia, a te są po prostu topowe na rynku. Wygląda to fantastycznie. I został nam jeszcze jeden temat, który wreszcie chcę zaimplementować do moich materiałów, czyli kwestia dotycząca poboru prądu. Ten temat w przypadku OLEDów jest niezwykle trudny, ponieważ musicie wiedzieć to, że w przypadku OLEDów to, ile on prądu pobiera, zależy tylko i wyłącznie od tego, co on tak naprawdę pokazuje. Na panelach LCD to podświetlenie zawsze świeci tak samo, więc panele LCD ustawione na jakąś jasność zawsze mają taki sam pobór prądu. Ale tutaj wygląda to całkowicie inaczej i postanowiłem Wam to pokazać za pomocą kilku 30-minutowych testów. U góry widzicie test na minimalnej jasności oraz na maksymalnej jasności tego sprzętu. Widzicie tam, że to moje takie testowe wideo, które pokazuje nam planszę różnej jasności i różnej wielkości na ekranie, powoduje, że na minimalnej jasności ten monitor pobiera okolice 30-40 W. Zaś na maksymalnej jasności ten pobór jest w 100% zależny od tego, czy ten ekran pokazuje jakąś mniejszą, ciemniejszą planszę, czy też nagle pokazuje po prostu cały biały ekran, gdzie ten monitor jest w stanie dojść do nawet powyżej 120 W. Zaś jeśli chodzi o HDR ustawiony w trybie PIK 1300, to jesteście w stanie zauważyć, że wtedy ten pobór jest zaskakująco mniejszy niż na tej bardzo jasnej planszy testowej. Więc paradoksalnie na takich monitorach największy pobór prądu będzie wtedy, kiedy będziecie pracować na jakichś białych oknach na całym ekranie. I propos jeszcze takiego zwykłego, codziennego użytkowania musimy wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie takiej, że kiedy popatrzymy sobie na subpiksele tego sprzętu, to one wreszcie wyglądają normalnie. Wreszcie mamy tutaj standardowy rozkład subpikseli RGB. I to jest naprawdę duży krok do przodu. Z tego względu, że poprzednie panele QD-OLED miały tak naprawdę rozkład ala, można powiedzieć, taki trójkątny, to niestety powodowało to najczęściej tak zwany color fringing na jakichś małych fontach. Ze względu na ten rozkład subpikseli, te fonty mogły być zakolorowane troszeczkę w stronę magenty z jednej strony i
i troszeczkę w stronę takiego ala zielonkawego z drugiej strony. Dla niektórych osób to niestety było dosyć mocno widoczne i powodowało, że monitory OLEDowe 1440p nie były dla nich po prostu zbyt przyjemnym monitorem, jeśli jakoś więcej pracowały z tekstem. Zaś tutaj wreszcie Samsung postanowił to naprawić, ponieważ mamy taki sam rozkład subpikseli jak na zwykłych monitorach LCD. Owszem, one mają troszeczkę różne rozmiary, ale to na szczęście nie jest zbyt duży problem. I mogę śmiało powiedzieć po przetestowaniu tego monitora, jako osoba, która jest przyzwyczajona do monitora poprzedniej generacji na nietypowym rozkładzie subpikseli, że wygląda to po prostu zdecydowanie lepiej. Tak więc jest to zdecydowany plus, zwłaszcza dla osób, które wiedzą, że z takich OLEDów będą też często korzystać do jakiejś pracy z tekstem i tym podobne. A jest jeszcze jeden dosyć ciekawy temat, mianowicie taki, że w tym monitorze jesteśmy w stanie włączyć specjalny czujnik, który znajduje się pod monitorem, który wykrywa, kiedy stajemy od tego monitora. On wtedy dosyć szybko i w miarę powtarzalnie w moich akurat testach jest w stanie wyłączyć ten monitor, a kiedy wrócimy do tego monitora, to on w ten monitor po prostu włączy i zacznie działać. Niestety ten aspekt włączania monitora jest po prostu bardzo wolny i ten monitor za każdym jednym razem, kiedy wracałem do niego, potrzebuje ponad 10 sekund, żeby się po prostu włączyć od zera. Jako że te recenzje nierzadko też trafiają do osób, które po raz pierwszy zaczynają się interesować monitorami ultraszerokimi, to musimy porozmawiać o jeszcze jednym bardzo ważnym temacie. Pamiętajcie proszę, że to jest monitor o proporcjach 21:9. A co za tym idzie, standardowe treści, które są robione w proporcjach 16:9 będą pokazane na waszym monitorze z czarnymi paskami po bokach. Więc większość filmów na YouTubie, jakieś seriale na Netflixie, czy też pojedyncze ostatnio mimo wszystko gry mogą być pokazane z czarnymi paskami po bokach. W przypadku gier to jest temat ostatnio naprawdę bardzo rzadki i trudno jest znaleźć jakąś bardziej rozpoznawalną, nowszą grę, która nie wspiera proporcji 21:9, ale jest to możliwe. Dla przykładu widzicie teraz świetną polską grę o myślim detektywie, która ma bardzo nietypowy art style i to właśnie z tego względu, że te animacje są ręcznie rysowane pod proporcję 16:9, ta gra nie wspiera aktualnie proporcji ultraszerokich. Deweloperzy niby mówią, że coś tam planują zrobić, ale nie wiem, jakby to miało wyglądać, bo jedyna opcja, która mi przychodzi do głowy, to dosłownie przerysowanie wszystkich animacji, tak żeby wychodziły ponad te proporcje 16:9, tak więc zobaczymy, czy coś z tym robią. Więc przejdźmy proszę teraz do tematu HDR-u, ponieważ to tutaj zobaczymy teoretycznie następne ulepszenia względem poprzedników. Zacznijmy proszę od jasności, ponieważ tutaj zauważyłem jedną ciekawą rzecz, przynajmniej na moim egzemplarzu. I żeby to było jasne, to jest akurat sample recenzencki, który dostałem, z tego względu, że dostępność tego sprzętu to był po prostu jeden wielki żart. Teraz wreszcie ten monitor w większej ilości sztuk pojawi się w sklepach, ale tutaj zgodziłem się wziąć sampla recenzenckiego, czego normalnie nie robię. W ciągu roku takich sampli mam może 2 albo 3. To jest jeden z nich, żeby to było jasne. Na tym monitorze mamy kilka trybów HDR. Tak zwany tryb HDR Peak 1300, który pozwala nam, zgodnie z nazwą, uzyskać okolice 1300 nitów dla bardzo małych detali, dla bardzo małych rzeczy. Następnie mamy tryb, który nazywa się HDR True Black 500 i on teoretycznie powinien działać tak, że mniejsze detale tak naprawdę są ograniczone do jasności w okolicach 500 nitów, po to, aby pozbyć się problemu z ABL-em, czyli automatycznym limiterem jasności i również w wielu monitorach OLEDowych ten właśnie tryb jest teoretycznie troszeczkę jaśniejszy, ponieważ ma mniejszy problem ze zaciemnianiem pewnych rzeczy, ale do tego za chwilę przejdę. I to, co się okazało ciekawe, to to, że na moim egzemplarzu ten tryb True Black 500 nie działa poprawnie. Kiedy popatrzycie na krzywą jasności tego monitora w tych dwóch trybach, to zauważycie, że z jakiegoś powodu ten tryb True Black 500 w ogóle nie jest ograniczony do wartości True Black 500, tylko uzyskuje wyższą jasność na mniejszych oknach, co po prostu nie ma sensu. Dopiero kiedy włączyłem tryb, który nazywa się Custom True Black 500, ponieważ ten akurat monitor posiada tryb, który to pozwala nam ręcznie dostosować jasność danej wielkości okna i kiedy włączyłem po prostu ten tryb bez zmieniania niczego, to okazało się, że ten tryb Custom True Black 500 działa tak, jak tryb True Black 500 powinien działać od samego początku. Więc to jest bardzo ważny temat. Nie wiem, co się tutaj zadziało, że ten True Black 500 wygląda tak, a nie inaczej. Ale przejdźmy proszę do wszystkich testów. Zacznijmy od trybu HDR Peak 1300, który to jest takim pokazowym trybem tego właśnie monitora i to on pozwala nam uzyskać możliwie jak najwyższą jasność jakichś mniejszych detali. Jak to tutaj wygląda? Kiedy popatrzymy sobie na krzywą IOTF, która to jest najważniejszą krzywą, jeśli chodzi o treści HDR-owe, to okaże się, że podążanie za tą krzywą jest w tym trybie naprawdę bardzo dobre. Owszem, on teoretycznie w tych testach, kiedy cała reszta jest idealnie czarna, jest odrobinkę troszeczkę zbyt jasny, ale ogólne przekonanie w tym trybie wygląda bardzo dobrze. Kiedy popatrzymy sobie na pokrycie barw tego monitora w trybie HDR-owym, to raz jeszcze zauważymy, że ono jest po prostu ogromne. Bez żadnego problemu ten monitor jest w stanie 100% pokryć standard DCI-P3, nawet z niego odrobinkę wyjść. Kiedy popatrzymy sobie teraz na przekonanie barw tego monitora, to ono jest, powiedziałbym, bardziej niż akceptowalne, ale nie idealne. Niektóre wartości mimo wszystko są troszeczkę jaśniejsze, a niektóre wartości w tym akurat trybie na 10% oknie są trochę bardziej nasycone niż teoretycznie powinny być. Jednak mimo wszystko to i tak są dobre wartości, po prostu nie takie, wiecie, topowe wartości. Jednak musicie
musicie wiedzieć to, że na wielu monitorach OLEDowych te tryby szczytowe, czyli właśnie tryby HDR Peak, mają jeden pewny problem. Mianowicie taki, że jeśli nasz ekran jest w miarę jasny, jeśli średnia jasność naszego ekranu jest dosyć wysoka, to wtedy niektóre wartości, zwłaszcza te jaśniejsze, są pokazywane w sposób ciemniejszy niż teoretycznie powinny być. I tutaj nie jest inaczej. Ten spadek jasności również jest tutaj widoczny, jeśli średnia jasność naszego ekranu jest naprawdę wysoka. To jest temat dosyć ważny i producenci również to wiedzą, ponieważ ten monitor posiada również specjalny tryb o nazwie HDR Boost, który teoretycznie właśnie ma ten temat naprawić. Niestety aktualnie ze względu na generator, z którego korzystam, nie jestem w stanie tego sensownie przetestować na monitorach ultra szerokich o akurat tych proporcjach, ale mam nadzieję, że od następnego odcinka będę w stanie to już sam ręcznie dobrze przetestować, bo przynajmniej patrząc na jakieś inne zagraniczne testy, ten HDR Boost jest w stanie uzyskać troszeczkę wyższą jasność tych zaciemnionych rzeczy, ale robi też to trochę kwestią przekłamania. Więc to nie jest tryb, który naprawia ten problem, a po prostu tryb, który troszeczkę go pudruje i teoretycznie stara się coś tam robić. Tak więc to nie jest nic rewolucyjnego. Przejdźmy teraz zatem do trybu True Black 500. Tutaj jeśli chodzi o krzywą IOTF, to ona wygląda jeszcze lepiej. Kiedy popatrzymy sobie na kwestię color sweepu, czyli nasycenia różnych barw, to zauważymy, że to również wygląda tutaj bardzo, bardzo obiecująco, raz jeszcze trochę lepiej niż w trybie HDR Peak 1300. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na dokładne przekłamanie barw tego monitora, w tym akurat specyficznym trybie, to zauważymy, że ono jest niższe niż na trybie HDR Peak 1300. Tak więc to przekłamanie w tym trybie, jak i w trybie Custom True Black 500 jest mimo wszystko lepsze oraz jest to też tryb, który nie ma takiego problemu ze zaciemnieniem pewnych rzeczy, jeśli ten ekran jest bardzo jasny. Jednak ostateczna decyzja co do tego, z którego trybu warto korzystać, zależy od Was. Ja osobiście bardzo polecam Wam przetestować obydwa te tryby, poprawnie ustawić jasność maksymalną w jakiejś grze, żeby to dobrze chodziło i samemu zdecydować. Więc popatrzmy sobie teraz dokładnie na przybliżoną, realną jasność pikseli za pomocą urządzenia, które wreszcie ostatnio byłem w stanie w miarę już dobrze doszlifować. Jeszcze pewnie 1-2 odcinki i to urządzenie już będzie na takim poziomie, którego będę sam bardzo, ale to bardzo zadowolony. Ale teraz już działa. Więc jak to wygląda? Kiedy popatrzymy sobie na wartości HDR Peak 1300, to jak najbardziej na teście kalibracyjnym jesteśmy w stanie zauważyć, że jesteśmy w stanie tutaj realnie dobić do właśnie tych wartości i wygląda to bardzo dobrze. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na Cyberpunka, to jesteśmy w stanie tam zauważyć, że jakieś mniejsze rzeczy, mniejsze detale są w stanie realnie uzyskać znacznie wyższą jasność od otaczających ich rzeczy. Tak więc rzeczy pokroju słońca, jakichś odblasków, neonów i tak dalej, realnie są w stanie uzyskać 800, 900, 1000, 1100, a nawet okolice 1200 nitów realnej jasności. I to jest tak naprawdę właśnie ta rzecz, która wyróżnia monitory OLEDowe, że one są w stanie coś takiego uzyskać i dzięki temu to teoretycznie zbliża się do tego, jak światło działa i jak wygląda w zwykłym, prawdziwym życiu. Kiedy zaś popatrzymy sobie, jak to wszystko wygląda w trybie Custom True Black 500, to jesteśmy w stanie zauważyć, że tutaj powyżej 500 nitów nie ma już tak naprawdę niczego. Wszystko, zgodnie z nazwą tego właśnie trybu, który w tym akurat przypadku działa poprawnie, jest tak naprawdę limitowane na wartość poniżej 500 nitów. Tak więc nadal jest to obraz HDR-owy, nadal uzyskujemy wyższą jasność niż w SDR-ze mniejszych rzeczy, ale nie mamy APL-u, nie mamy zaciemnienia tej wartości i nadal jesteśmy w stanie uzyskać wyższą jasność jakichś mniejszych rzeczy. Zaś teraz, kiedy popatrzymy sobie, jak ten Cyberpunk wygląda w SDR-ze, to mówiąc wprost, jesteście w stanie zauważyć, że on jest po prostu znacznie bardziej płaski, ponieważ maksymalnie ten monitor dobija tam do okolic 300 nitów i nie ma takiego rozróżnienia między czymś, co teoretycznie powinno być bardzo jasne, jak na przykład słońce, a jakąś mniejszą, teoretycznie ledwo co świecącą lampką, która będzie miała również te okolice 300 nitów. Tak więc te tryby jak najbardziej w tym monitorze działają i polecam przetestować zarówno tryb HDR Peak 1300, jak i tryb Custom True Black 500. Przejdźmy wreszcie do grania i zaczynamy od input laga, który to jest świetne, co całkowicie mnie nie dziwi, ponieważ mamy tutaj do czynienia z monitorem, który ma topowy czat reakcji pikseli wraz z monitorem, który ma topowe odświeżanie. Następny temat to kwestia dotycząca smużenia i to raz jeszcze jest po prostu topowe. Czat reakcji pikseli jest obłędny, a za poruszającym się ufolutkiem nie widzimy jakiejkolwiek smugi. Następny bardzo ważny temat to kwestia wsparcia jakiejś synchronizacji. Ja mam akurat kartę od Nvidii, więc testuję tutaj G-Synca. I jak to tutaj wygląda? Niestety, kiedy włączymy G-Synca, widoczne jest migotanie bardzo ciemnych wartości. To niestety jest rzecz bardzo subiektywna. Dla niektórych jest to rzecz oczywista i z tego G-Synca po prostu nie mogą korzystać, a niektórzy tego albo w ogóle nie widzą, albo mają na tyle stabilny i wysoki klatkarz, że kwestia tego migotania jest po prostu znacznie mniej widoczna. A szkoda, ponieważ kiedy popatrzymy sobie na zdjęcie żab, czy to takie zrobione na bardzo wysokim odświeżaniu, czy na niższym, to wygląda tutaj świetnie. Ponieważ ten monitor dzięki temu, że ma topowy czat reakcji pikseli, to nie ma problemu ze smużeniem, ani nie ma problemu z overshootem, niezależnie od tego, na jakim klatkarzu gramy. A kiedy mamy włączoną synchronizację, to pamiętajcie, że nasz monitor odświeża się z taką ilością klatek, ile tych klatek dostaje od komputera.
Następny bardzo ważny temat, jeśli chodzi o granie, to podłączenie takiego monitora do konsoli. Kiedy ja ten monitor podłączyłem do PS5 po raz pierwszy, to z jakiegoś powodu ten sprzęt włączył się w trybie 1080p, co po prostu nie miało żadnego sensu i nie dało go się jakkolwiek przełączyć w tryb 4K, bo chociaż jak najbardziej to nie jest monitor 4K, to jest on w stanie zaakceptować sygnał 4K, tylko musimy zmienić jedną rzecz. Jaką? W ustawieniu tego monitora musimy zmienić tryb HDMI 2.1 z PC-owego na konsolę. I kiedy to zrobiliśmy, to monitor załapał, że połączył się teraz z konsolą, ogarnął wszystkie swoje standardy i był w stanie zaakceptować sygnał 4K, 120 Hz i to nawet z włączonym VRR-em i oczywiście HDR-em. Jednak mimo wszystko ja nie polecam kupować monitorów ultra szerokich, jeśli wiemy, że trochę więcej będziemy na nich grać na konsoli. Dlaczego? Ponieważ konsole fizycznie nie wspierają proporcji 21:9 i chociaż da się wymusić to, żeby ten obraz był rozciągnięty na takim monitorze, no to po prostu źle to wygląda. A jeśli na takim monitorze dosyć dużo chcielibyście grać w gry 16:9 z czarnymi paskami po bokach, to nie jest to najmądrzejsza rzecz na świecie, ponieważ musicie pamiętać o wypalaniu się takich monitorów i przejdźmy właśnie do tego tematu. Panele OLEDowe nadal się wypalają. Teoretycznie producenci mówią, że każda to nowa generacja pod tym względem ma wypadać coraz to lepiej. Jaka jest rzeczywistość akurat jeśli chodzi o ten monitor? Nie mamy bladego pojęcia, bo to jest nowy monitor. Tak więc dopiero za rok albo za 2, jeśli ktoś będzie miał już tysiące godzin na tym monitorze, to dowiemy się, czy wygląda to podobnie do generacji poprzednich, czy jednak jest jeszcze lepiej. Bo musicie też pamiętać, że ten monitor, jak i już aktualnie naprawdę wiele monitorów na rynku, posiada też jakąś gwarancję, która teoretycznie obejmuje też wypalenie, tak więc warto o tym wiedzieć. I musimy zatem przejść do podsumowania, ponieważ ja ten monitor naprawdę mocno chwaliłem, bo było za co chwalić. Jest to panel QD OLED, który pod praktycznie każdym jednym względem jest lepszym panelem QD OLED niż poprzednicy. Jest to zdecydowanie najlepszy panel QD OLED, jaki miałem okazję testować i bardzo się cieszę, że zrobił on takie realne kroki do przodu pod tyloma względami. Według mnie to właśnie ten monitor jest czymś, co realnie jestem w stanie nazwać prawdziwą drugą generacją paneli QD OLED, bo praktycznie wszystkie minusowe aspekty paneli QD OLED zostały w jakiś sposób poprawione. Ale niestety przychodzi tutaj jedno wielkie ale, przynajmniej na dzień, kiedy to nagrywam, bo przychodzi ten monitor z dosyć dużą ceną. Te panele oficjalnie zostały pokazane już jakiś czas temu, ale z dostępnością tego sprzętu był naprawdę ogromny problem. Teraz wreszcie to się zmienia. Na dzień, kiedy to nagrywam, ten monitor kosztuje 4800 zł. Jeszcze niedawno, jak znaleźliście jakieś sztuki tego sprzętu, to kosztował on nawet 5100, 5200 zł. Ale oceńmy ten sprzęt z aktualnej ceny. 4800 zł. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Żebyście zrozumieli moje emocje, popatrzmy na cenę innych monitorów QD OLED tej samej wielkości, tej samej rozdzielczości na poprzedniej generacji sprzętu. Najtańsze monitory 175 Hz kosztują aktualnie około 2400-2500 zł. Zaś jeśli chodzi o monitory teoretycznie generacji poprzedniej, jedną do tyłu, czyli monitory 240 Hz QD OLED, to one są dostępne za około 3000, 3100, 3200 zł i więcej. Tak więc aktualna, najnowsza generacja paneli QD OLED jest znacznie droższa od generacji poprzednich. Jest praktycznie 2 razy droższa względem najtańszych monitorów 175 Hz i o około 1600, 1700, 1800 zł droższa od monitorów 240 Hz. Czy jest to monitor lepszy od tamtych monitorów? Jak najbardziej tak. Ale czy jest 2 razy lepszy od poprzedniej generacji na mniejszym odświeżaniu, albo czy jest o 1600, czy te 1700, czy te 1800 zł od generacji ledwo o jedną do tyłu? No tutaj już każdy z nas musi sobie zadać to pytanie. Bo czym tak naprawdę te generacje się różnią? Pierwszy aspekt to jasność. Ten monitor w SDR-ze dobija do 300 nitów, poprzednie generacje dobijają do około 250 nitów. Po drugie, jasność w HDR-ze. Ten monitor jest w stanie uzyskać tryb HDR True Black 500, poprzednie miały HDR True Black 400, czyli 100 nitów różnicy. Zaś jeśli chodzi o jasność szczytową, to teoretycznie ta najnowsza generacja dobija do 1300 nitów, a poprzednie generacje dobijały do okolic 1000 nitów. Tak więc owszem, jest to monitor jaśniejszy, ale to nie jest tak naprawdę jakakolwiek wręcz rewolucja. Następny aspekt to kwestia dotycząca rozjaśnienia czerni. Na tej najnowszej generacji wygląda to lepiej, ale raz jeszcze, to nie jest jakakolwiek rewolucja, to jest po prostu krok do przodu. Bardzo dobry krok do przodu, ale to nie jest nic rewolucyjnego i panele Tandem w OLED pod tym względem radzą sobie jeszcze nieporównywalnie lepiej. Mamy oczywiście tutaj aspekt dotyczący subpikseli. Wreszcie mamy monitor na w miarę standardowym rozkładzie RGB i te fonty wyglądają tutaj po prostu lepiej. Ale czy dla Was ta kwestia fontów jest warta aż tyle?
Na to musi każdy popatrzeć dosłownie sam. Mamy też oczywiście kwestię tego, że mamy wyższe odświeżanie. 360 Hz zamiast 175 albo 240 Hz. Tylko tutaj pojawia się pytanie, w jakich grach my tak naprawdę to odświeżanie wykorzystamy. Najczęściej będą to jakieś gry e-sportowe, ewentualnie jakieś inne gry, jeśli używamy FrameGena czy technologii jakichś podobnych. Tylko że tego rodzaju monitory ultraszerokie do gier e-sportowych, przynajmniej według mnie, nie zostały stworzone. Więc tak jak ten pościg w jak najwyższe odświeżanie na monitorach o standardowych proporcjach 16:9 jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ponieważ tam to bardzo mocno wykorzystamy w grach e-sportowych, tak też przynajmniej na monitorze ultraszerokim jest to przynajmniej według mnie aspekt po prostu mniej ważny, porównując do monitorów standardowych, gdzie jednak w tę stronę e-sportu trochę bardziej można iść. A dodatkowo powiem sobie wprost, 240 Hz na poprzedniej generacji to nadal jest topowe, świetne, bardzo dobre odświeżanie. Więc też różnica między jednym a drugim monitorem to nie jest jakaś rewolucja. Więc chociaż jak najbardziej to jest najlepszy panel QD-OLED, jaki miałem ochotę przetestować, to jest to też zdecydowanie najdroższy panel QD-OLED. I przynajmniej według mnie ta jego aktualna cena w okolicach 4800 zł to jest cena, która powoduje, że ja ten sprzęt jestem w stanie głównie polecić osobom, które muszą mieć z jakichś powodów tu i teraz najlepszy sprzęt na rynku jak najszybciej. Chcą go tu i teraz, koniec, kropka. No to jeśli szukacie takiego topowego monitora OLEDowego na rynku, to właśnie go znaleźliście i myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Ale jeśli jesteście osobami, które patrzą na stosunek ceny względem tego, co dostajemy, no to bardzo przepraszam, ale ten stosunek ceny w przypadku tego monitora jest po prostu bardzo słaby, bo za dosłownie połowę ceny jesteśmy w stanie znaleźć świetny monitor 175 Hz, który owszem ma mniejsze odświeżanie i który nie jest aż tak dobry pod innymi względami, ale fundamentalnie nawet tamten monitor za te około 2400 zł to nadal QD-OLED. Nadal dostajecie tam topowe smużenie, nadal dostajecie tam topową czerń, nadal dostajecie tam świetne nasycenie, nadal dostajecie tam HDR PIK 1000, który bardzo dobrze działa i mówię to z perspektywy osoby, która dosłownie taki monitor posiada i miałem bardzo dobre porównanie. A te monitory na tych 175 Hz jesteście w stanie kupić za praktycznie połowę ceny, a to w żadnym przypadku nie jest monitor 2 razy gorszy. Kiedy popatrzymy sobie na generację o jedną do tyłu, czyli te monitory 240 Hz, no to wtedy zdecydowanie mamy taki złoty środek. Dostajemy możliwie jak najlepszy sprzęt na wyższym odświeżaniu, jeśli to akurat dla Was jest ważne, za możliwie jak najmniejszą cenę. I oszczędzimy te 1600, 1700, 1800 zł. Tak więc ta cena 4800 zł jest po prostu ogromna, naprawdę ogromna. Kilka miesięcy temu nagrałem na kanale recenzję najnowszej generacji paneli Tandem WOLED. I ja się tym monitorem zachwycałem, nie tylko dlatego, że on pod wieloma względami był bardzo dobry, chociaż ma pewne problemy i minusy, chociażby dotyczące vertical bandingu. To ja tak naprawdę tym sprzętem zachwycałem się głównie dlatego, że Gigabyte oraz LG, którzy zrobili ten panel, byli w stanie wrzucić na monitor nową generację sprzętu, która pod każdym względem, podobnie jak tutaj, była lepsza od poprzednika, ale co bardzo ważne, tamten monitor wtedy, kiedy wychodził, on pojawił się na rynku w bardzo podobnych cenach jak jego poprzednicy, więc przez pewien czas po prostu nie było sensu kupować niczego innego, bo ten monitor był tak dobry w tej cenie. I to teraz bardzo ładnie widzimy na rynku, ponieważ wiecie, co się stało? W przeciągu dosłownie kilku miesięcy wiele monitorów poprzedniej generacji staniało z okolic 2100-2200 zł i teraz panele 27-calowe 1440p, 240 albo 280 Hz jesteście w stanie kupić już nawet za 1500 albo 1600 zł. Tak więc to jest ogromna różnica ceny. Dosłownie jesteście w stanie kupić ponad 3 takie monitory 27-calowe w cenie tego jednego MSI, który dzisiaj przetestowałem. Tak więc dla mnie na dzień dzisiejszy ta cena jest po prostu szalona. To jest sprzęt aktualnie przeznaczony dla osób, które chcą tu i teraz sprzęt topowy, najlepszy i koniec, kropka. Bo to jest naprawdę świetny i dobrze dopracowany monitor, nie licząc pewnych aspektów, które mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem w tym filmie. Ale to, jak bardzo wzrosła jego cena względem generacji poprzednich, które wcale nie są znacznie gorsze, to jest coś, czego ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Tak więc jest to świetny monitor, ale czekam, aż po prostu jego cena zmaleje. A mam nadzieję, że wraz z coraz wyższą dostępnością tego sprzętu i mam nadzieję, że coraz więcej też producentów wreszcie te monitory na tych akurat panelach zacznie wrzucać na swój rynek, że to wreszcie spowoduje, iż te monitory stanieją do cen, które będą po prostu bardziej akceptowalne dla większej grupy odbiorców. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jak najbardziej podobał, a mi nie zostało nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.